Cześć, zapewne spotkałaś się bądź spotkałeś z trudniejszymi zabrudzeniami na szybach typu klej, silikon, tynk, zaprawa. No i dzisiaj poświęcę ten materiał omówieniu i porównaniu skrobaków 4-centymetrowych, takich kieszonkowych. Także jeżeli jesteś ciekawy, jak to działa, czym to się różni od siebie, no i jak to wykorzystać w praktyce, no to zapraszam do obejrzenia materiału. Przede mną widzicie 5 skrobaków, 5 różnych modeli, aczkolwiek są bardzo podobne do siebie, więc najpierw zacznę od części wspólnych tych skrobaków. No każdy ma 4 cm i jeśli chodzi o 4 cm, no to tutaj to jest szerokość tego ostrza. No i ostrze wysuwa się po prostu kciukiem, naciskając ten środkowy przycisk. Jeżeli go wysuniemy tak jakby do końca, to możemy to ostrze sobie wymienić. Wymiana ostrza jest bardzo ważna, ponieważ uszkodzone ostrze może nam porysować szybę, więc sprawdzajcie sobie zawsze, czy gdzieś to ostrze nie jest uszczerbione. Tak samo jak jest gdzieś tam przydzewiałe, bo na przykład nie zostało wyjęte po ostatniej pracy i tutaj mokre sobie leżało, no to też może gdzieś tam nierówności na tym ostrzu mogą nam po prostu porysować szybę. Jeśli ostrze jest nowe i szyba jest gładka, też nie jakaś z jakimiś uszkodzeniami, no to zawsze ten skrobak będzie bezpieczny. Chowamy ostrze w przeciwną stronę do wysuwania, po prostu naciskając ten przycisk i chowając. No i bardzo proste urządzenie, które fajnie jest mieć zawsze przy sobie, bo czasem nawet jakieś pojedyncze kropki gdzieś się zdarzą. No i możemy w ten sposób usunąć takie trudniejsze zabrudzenia w każdym momencie. No to teraz przejdźmy do różnic. Te 4 skrobaki, jeśli chodzi o materiał, to są takie same. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Tutaj ta środkowa część, która się wysuwa, jest wykonana z jakiegoś trochę innego stopu stali. Nie wiem dokładnie, co to jest. No wszystkie te skrobaki po prostu wychodzą z jednej fabryki, z USA. Jest tutaj to nawet wyraźnie napisane, no tylko są po prostu produkowane dla różnych producentów, więc tutaj jeśli chodzi o jakość, to się możecie spodziewać z tego samego, bez względu czy to będzie skrobak Mauermana czy Ungera, no to jakby to będzie to samo. Tutaj też jest ABC Pulexa. Te dwa różnią się tym, że mają taką fajną gumkę. Ja wam polecam, jeżeli będziecie kupować, żeby zainwestować w ten skrobak z tą gumką. Lepiej się to po prostu trzyma w dłoni, jeżeli ten skrobak jest mokry, to ono musi tam nie wyjeżdża, więc warto dopłacić parę złotych za tą gumkę w mojej ocenie i po prostu wziąć sobie ten skrobak z gumką. Natomiast w przypadku tego jest wykonany z tworzywa sztucznego. Jest on lżejszy i może się wydawać, że jest właśnie gorszej jakości, ale ma jedną zaletę ponad tymi skrobakami, ponieważ tutaj jeżeli pracujecie właśnie z chemią i nie wypłuczecie dobrze tych zabrudzeń z tego skrobaka, no to on lubi się właśnie zacinać, że gdzieś tam nam w środku, w tym skrobaku, no trochę ta jedna stal z drugą zareaguje i on będzie nie chodził tak płynnie, natomiast w przypadku tego plastikowego ten problem nie występuje. No, więc to jest zaleta tego plastikowego. Jak was zaciekawiła ta gumka, no to po prostu producent ją dorzuca chyba tak trochę dla designu. No można nią jakby wprawdzie ściągnąć kawałek wody z szyby, czyli na przykład zeskrobujemy jakieś zabrudzenie i sobie ściągamy tą wodę, patrząc, czy po prostu całość tego zabrudzenia została usunięta, ewentualnie można powtórzyć tą czynność. A jeśli oglądasz pierwszy nasz materiał lub jesteś regularnym widzem, a nie subskrybujesz naszego kanału, no to zachęcam do kliknięcia suba pod filmem. No to myślę, że czas też na to, żeby pokazać wam w praktyce, jak ten skrobak działa i jak nim pracować. No to najpierw czyścimy jakby całe okno z zabrudzeń. Czyli jeżeli jakiekolwiek zabrudzenia na szybie występują, no to najpierw większość nich doczyszczamy, nie wiem, myjką albo jeszcze padem doszorowujemy. Po prostu to, co jesteśmy w stanie usunąć padem, no to usuwamy padem, po czym ściągamy jakby większość tych zabrudzeń. To, co jakby tam było, no to jest ściągnięte. No i teraz, jeżeli mamy jakieś pojedyncze na przykład zabrudzenie, pojedynczą kropkę, jeżeli byłoby tego naprawdę dużo, no to warto wtedy się zaopatrzyć w większy skrobak. No to na mokro moczymy sobie tą jedną powierzchnię w tym miejscu, no i po prostu jednym równym ruchem skrobiemy. Nie robimy takich ruchów wstecznych, tylko jeden ruch w tą stronę, odrywamy, no i możemy w paru miejscach po prostu sobie te zabrudzenia pousuwać. Później ponownie moczymy i myjemy sztepem okno na gotowe. To, co tu jest ważne, no to, że jeżeli nam się zbierze po prostu trochę zabrudzeń na tym ostrzu, no to trzeba je wypłukać tak samo, żeby same zabrudzenia, same
sam nie wiem, na przykład tynk, jeżeli się dostanie pod to ostrze i przejedzie po szybie, no to też jest szansa, że on może tak samo porysować. Jest ważne, żeby na bieżąco to ostrze czyścić, żeby ono po prostu było w dobrym stanie. Ostrze kosztują grosze, no i właśnie tym wprowadzeniem przejdę do samych ostrzy. A jeśli bylibyście zaciekawieni właśnie tymi technikami mycia pobudowlanego, no to mamy też przynajmniej kilka filmów na kanale, no i link do nich znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o ostrze na sklepie, no to mamy też kilka rodzajów, ale ja się tutaj skupię na tych dwóch, ponieważ one są warte po prostu porównania siebie. Same ostrza między producentami pasują do siebie, czyli jakby to jest to samo, nie? One to są zapakowane w taki kartonik. To jest generalnie to samo, co przychodzi w tym skrobaku, jeśli chodzi o kształt, ale już sam produkt jest trochę inny. No i z mojego doświadczenia wynika, że te ostrze, które są w tym przypadku, no one są najdroższe, ale są z Ungera, no to one po prostu są najlepsze. I najlepsze są dlatego, że po prostu najwolniej nam zardzewieją i najdłużej będą trwałe. Przez to, że są droższe, no to po prostu mają z lepszej jakości stali są wykonane, mają tę lepszą powłokę, która zapobiega właśnie rdzewieniu. Jeśli chodzi o ceny tych produktów, no to same ostrza są tanie. Tutaj cenę widzicie gdzieś na ekranie. Natomiast w przypadku skrobaków, no to też również nie jest to duży wydatek. Uważam, że każdy, kto myje okna, po prostu powinien się w taki skrobak zaopatrzyć. No i cenę też gdzieś teraz widzicie na ekranie. Kanał działa dzięki Winshop, sklepowi, który zapewnia profesjonalny sprzęt do mycia okien i elewacji. Znajdź więcej na winshop.pl, winshop.le. Temat skrobaków 4 cm wydaje mi się być wyczerpany. Jeżeli macie jakieś pytania, o czymś nie powiedziałem, no to sekcja komentarzy pod filmem jest dla Was. Możecie też śmiało nas zadzwonić, zapytać. Radzimy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!